Witam serdecznie dzisiaj po południu. Szybki komentarz po danych o inflacji w USA. To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, do dawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. A tych wszystkich, którzy chcą śledzić, co się dzieje z Ace Market U po godzinach pracy w biurze, na wakacjach, które rozpoczynają się w poniedziałek i będą trwały przez miesiąc, zachęcam do polubienia naszego nowego profilu na Instagramie. Link w opisie i link w tle. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Partnerem tego odcinka jest dom maklerski XTB, który oferuje teraz m.in. akcje ułamkowe. Akcje ułamkowe umożliwiają inwestowanie w niewielką część akcji wybranej spółki, dzięki czemu nie tylko zwiększają swobodę w doborze walorów do portfela, ale również ułatwiają kontrolę nad inwestycjami. Więcej szczegółów w linku w opisie i w komentarzu. Bardzo gorąco to polecam. Andrzej Stefaniak. Szybki komentarz po danych o inflacji z USA. Drodzy Państwo, dzisiaj i w ogóle w tym tygodniu najistotniejsze były dane o inflacji w czerwcu w Stanach Zjednoczonych i te dane poznaliśmy teraz o godzinie 14:30, więc nagrywam ten materiał 15 minut po tej publikacji. No i na tą godzinę są wnioski, które za chwilę Państwo usłyszycie. Co się okazało? Że dane tak w ujęciu tym normalnym inflacji konsumenckiej, jak i zwłaszcza nawet odczyt w ujęciu core były niższe niż zakładały prognozy, czy były lepsze niż zakładały prognozy, a to oznacza, że dane sprzyjają tezie o tym, żeby także rynkowe stopy procentowe zaczęły spadać i właśnie ta zmiana nastawienia na to, jakie mogą być perspektywy w polityce monetarnej w Stanach Zjednoczonych są kluczowe i one będą determinowały to, co się wydarzy prawdopodobnie nawet na przestrzeni następnych dni. Dlatego też te dane, które dzisiaj poznaliśmy, które pokazują, że dynamika spadkowa inflacji, czyli procesy dezinflacyjne postępują szybciej, mocniej i silniej niż wcześniej zakładał rynek, będą także dawały potencjał ku temu, żeby i w innych częściach świata inflacja spadała mocniej, żeby procesy dezinflacyjne postępowały. Więc pierwszy wniosek jest taki, że kiedy zobaczymy, jakie są projekcje, prognozy inflacyjne i tutaj wyraźnie widać, że w kolejnych miesiącach także rynek spodziewa się raczej spadków inflacji, to pomimo zanikania tego efektu bazy, że pierwszy rynek, na który warto zwracać uwagę teraz i obserwować, co się dzieje, czyli rynek bieżącej stopy procentowej wyrażonej przez amerykańskie obligacje. W tym wypadku obligacje 10-letnie i widzimy, że rentowności zaczęły spadać nawet poniżej poziomu 3,90, ale także obligacje dwuletnie i tutaj zobaczymy, czy tempo spadku rentowności tych obligacji krótkoterminowych czasem nie będzie mocniejsze, szybsze niż tych obligacji 10-letnich, ponieważ jeżeli tak się stanie, to rynek może się zacząć obawiać, że odwracanie tej inwersji krzywej dochodowości może wkrótce zwiastować wystąpienie zjawisk recesyjnych i tych bardzo negatywnych tendencji na giełdach papierów wartościowych na całym świecie i generalnie na rynku ryzyka. Dlatego też te zjawiska są teraz tak istotne i zobaczymy, co się wydarzy. Moim zdaniem reakcja rynku obligacji jest prawidłowa, dobrze ilustruje i obrazuje to, jakie są perspektywy co do przyszłych stóp procentowych. Natomiast warto także zwrócić uwagę, że poziom 3,90 na obligacjach 10-letnich będzie kluczowy, ponieważ to właśnie tam przebiega przełamana wcześniej 9-miesięczna linia trendu spadkowego, więc każde pogłębienie tendencji spadkowej będzie oznaczało, że rynek na poważnie traktuje te spadki rentowności i uważa, że problem inflacyjny nie jest już aż tak bardzo istotny i że perspektywy co do dalszych podwyżek stóp procentowych mogą być ograniczone, a także, że przybliżyć się może też perspektywa pierwszej obniżki stóp w Stanach Zjednoczonych, dlatego też obserwujmy, co się wkrótce wydarzy. W dalszej kolejności będzie się działo na amerykańskich obligacjach oraz także na obligacjach na całym świecie. Natomiast jak wiemy, rynek ma także inną miarę obliczania, określania tego, jakie mogą być przyszłe stopy procentowe. Jest to implikowana stopa procentowa i jak widzimy na te 10-15 minut po danych makroekonomicznych praktycznie nie ma większej zmiany względem poziomów, które były wyznaczane przed danymi makroekonomicznymi. Cały czas praktycznie jest 34 punkty bazowe podwyżek stóp procentowych i tutaj praktycznie nic się nie zmieniło. Tu mamy 2-3 punkty bazowe obniżenia oczekiwań co do podwyżki stóp procentowych, dlatego też jestem zdziwiony, że aż tak bardzo rynek nastawia się na to, że będziemy świadkami jeszcze jednej podwyżki stóp procentowych, więc rynek jakby chciał wymusić tą następną podwyżkę i te dane, które poznaliśmy
w ostatnim czasie z rynku pracy i teraz te o inflacji, arcyważne dla Fedu, nam nie zmieniają percepcji do przyszłej stopy procentowej. To oczywiście także rynek będzie musiał uwzględnić, dlatego też moim zdaniem zobaczymy, co się dalej wydarzy na amerykańskich obligacjach, które też będą dla nas takim wyznacznikiem tego nastawienia, sentymentu inwestorów co do przyszłych stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, co jest niezwykle istotne. I w tym miejscu chciałbym zachęcić wszystkich i zaprosić do zapoznania się z tymi materiałami edukacyjnymi podlinkowanymi tam na dole w opisie i w komentarzu o umyśle łowcy, czyli jak myślą profesjonalni, zawodowi traderzy oraz o perspektywach co do stóp procentowych w Polsce. Te oba materiały są podlinkowane tam na dole w opisie i w komentarzu, do których bardzo serdecznie, gorąco wszystkich zapraszam. I jeszcze jednym miernikiem dotyczącym tego, co rynek może prognozować, jeżeli chodzi o atrakcyjność poszczególnych walut, jest rynek amerykańskiego dolara. I jak widzimy w pierwszej reakcji po tych danych makroekonomicznych jesteśmy cały czas świadkami oddalania euro-dolara od poziomu 1,10. Amerykański dolar cały czas się osłabia i reakcja jest ewidentnie prawidłowa i logiczna, że ten amerykański dolar się osłabia na fali takich danych makroekonomicznych i spadku rentowności amerykańskich obligacji, więc mając na uwadze to, co się dzieje na amerykańskim dolarze, że jest ogromnie prawdopodobne, że zostaną przełamane wsparcia na dolar indeksie, zostaną pokonane opory na samym eurodolarze, to, co się dzieje na rentownościach amerykańskich obligacji, można z dużą dozą prawdopodobieństwa oszacować, że jest bardzo duże prawdopodobieństwo przeniesienia się tych ruchów na inne klasy aktywów, na przykład na to, żeby były mocniej, silniej kupowane rynki emerging markets, czyli taki parkiet na przykład jak warszawski i inne polskie aktywa, żeby amerykański dolar, który się osłabia, wywołał presję i ta rentowność, która spada, wywołała presję na rzecz silnego, dalszego umocnienia jena japońskiego, a przede wszystkim, żeby wywołać presję wzrostową na cenie złota. I moim zdaniem złoto po takich danych i takiej reakcji, którą teraz obserwujemy, ma bardzo dużą dozę prawdopodobieństwa, że będziemy świadkami ataku wzrostu w rejon nawet $2000, jeżeli tendencje będą zachowane. W tym wypadku patrzymy na wykresie i na wykresie mamy odwróconą klasyczną formację RGR, która sygnalizuje nam, że jest możliwy nawet atak na rejony 1970-1980 w krótkim terminie. Dlatego też te perspektywy, które teraz się rodzą, tak bardzo sprzyjają temu, żeby złoto było jednym z głównych beneficjentów tych danych o inflacji. I ten szybki komentarz podanych moim zdaniem powinien także koncentrować się na rynku złota, pośrednio oczywiście także na srebrze i zobaczymy, jak odczyta to rynek miedzi, który moim zdaniem także nam odpowie na pytanie, czy jest szansa na kontynuację tendencji wzrostowej na indeksach giełdowych. Jeżeli tak się stanie, to sesja dzisiejsza na giełdach papierów wartościowych może być niezwykle optymistyczna i sprzyjająca popytowi na ryzyko z dużym prawdopodobieństwem, że będziemy świadkami kontynuacji tendencji wzrostowych na praktycznie wszystkich parkietach krajów rozwiniętych. Drodzy Państwo, patrzymy także na ropę naftową, która w momencie tworzenia tego wpisu stara się wybić nad maksima z czerwca. Jeżeli tak się stanie, to pomimo tego, że sięgamy już teraz osi symetrii horyzontu cenowego, który od 9 miesięcy się tworzy na ropie naftowej, to także powstanie formacja techniczna, podwójne dno, która będzie zachęcała do tego, żeby raczej nastawiać się na dalsze wzrosty ceny ropy naftowej. I tak jak pamiętacie Państwo z porannego komentarza, ten bardzo prosty model pokazujący przełożenie się zachowania ropy naftowej na inflację w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli ceny się utrzymają na tych obecnych poziomach, bądź też będą jeszcze wyższe, to mogą one tłumić efekt dezinflacyjny i mogą już sprawiać, że takich dynamicznych spadków inflacji nie będzie w następnych miesiącach. Dlatego też zagrożeniem dla inflacji jest to, co się teraz dzieje na ropie naftowej i myślę, że rynek także będzie musiał to uwzględniać w cenach. Pierwsza reakcja indeksów giełdowych i futures na Wall Street sygnalizuje nam presję na rzecz wzrostu indeksu giełdowego i moim zdaniem jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że będziemy świadkami dzisiaj dobrej, optymistycznej sesji. Każdy inny wariant, który by się dzisiaj rozegrał na Wall Street, będzie dla mnie powodem do dużego zaskoczenia i moim zdaniem będzie świadczył, że jest
wyraźna zmiana sentymentu na rzecz niekorzystnej tendencji na ryzyku, a także jeżeli uda się na DAX-ie utrzymać nad poziomem 16 000 punktów, to wzrośnie prawdopodobieństwo ataku na górne ograniczenie tej konsolidacji, którą widzimy także na tym indeksie giełdowym w Niemczech. Dlatego też moim zdaniem to jest teraz scenariusz bazowy oraz także te dane sprzyjają temu, żeby Bitcoin spróbował w tym razem skutecznie zaatakować swoje górne ograniczenie konsolidacji, którą także od 3 tygodni widzimy, jak się buduje na wykresach. No i drodzy Państwo, chciałbym także tutaj powiedzieć o tym, co się może wydarzyć na polskich aktywach, ponieważ te dane, które teraz poznaliśmy, one sprzyjają polskim aktywom. Jeżeli tendencja na euro-dolarze utrzyma się, czyli wzrosty będą trwały, jeżeli rentowności amerykańskich obligacji będą spadać, to głównym beneficjentem powinien być rynek złotego oraz także polskich obligacji. W pierwszych minutach po tych danych już widzimy, że polskie dziesiątki zaczynają przebijać się przez te tegoroczne minima na rentowności. I gdyby się okazało, że dzisiaj kończymy dzień poniżej poziomu 5,60 na rentowności, to już chyba nikt nie będzie miał wątpliwości, że zaczyna się następna fala hossy na polskich obligacjach w dyskontowaniu procesów dezinflacyjnych także w Polsce, silnie przyspieszonej, zwiększającej się szanse na, i to nawet mocne, nawet obniżki stóp procentowych w Polsce już nawet we wrześniu. No i takie zachowanie będzie sprzyjało wzrostowi indeksów giełdowych, w tym wypadku indeksu WIG20, który już dzisiaj ładnie wybija się górą z kanału spadkowego w krótkim terminie, który przybiera formację flagi, a to otwiera perspektywy wzrostowe. Warto być tego świadomym, że te dane bardzo sprzyjają także polskim aktywom. I drodzy Państwo, w tym miejscu jeszcze raz zachęcam do tych specjalnych materiałów podlinkowanych tam na dole w opisie i w komentarzu. Materiał, który jest teraz szczególnie istotny, ciekawy, to jest o umyśle łowcy, czyli jak myślą profesjonalni zarządzający aktywami, oraz materiał o tym, czy będą te pierwsze obniżki stóp procentowych, warto się z nimi zaznajamiać. Tam na dole w opisie one są udostępnione oraz także w komentarzu. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, do dawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I zachęcam także jeszcze raz wszystkich do tego, żeby polubić nasz nowy profil na Instagramie, gdzie pokazuję, co się dzieje z Ace Market U poza pracą w biurze i co się będzie działo z Ace Market U podczas wakacji, które rozpoczynają się 15 lipca i będą trwały przez cały miesiąc. Zapraszam, zachęcam, życzę stopy zwrotu i miłego dnia. Pozdrawiam. Że moja praca ma sens i jakoś Ci pomogła, to pod filmem kliknij w podziękuj, a potem kup i wyślij mi premię. Bardzo dziękuję za docenienie. Andrzej Stefaniak.